Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Dzisiaj mamy dość ciekawy przypadek z BIOSem. Za chwileczkę powiem Wam, o co chodzi. Troszkę mnie coś pobiera, więc muszę to szybko nagrać, zanim mnie całkowicie rozłoży. Będę popijał herbatkę. I o co chodzi? Mamy tutaj Della. Moje rękawiczki dzisiaj są z tego powodu, że to jest praktycznie nowy komputer. Nie nosi żadnych śladów użytkowania. Jest to Dell Precision 5480. Zobaczcie, jak on wygląda. To jest praktycznie nówka sztuka. Problemem w tym komputerze jest to, zobaczcie, on się oczywiście odpala, ma funkcję flip to boot, więc po otwarciu klapy od razu się nam odpala. Z nim jest wszystko ok, w sensie on jest sprawny, jeśli można to tak powiedzieć, z tym jednym małym szczegółem, który dotyczy tego komputera. Zobaczcie, mamy tutaj konfigurację Windowsa. Oczywiście nie jest ona nam potrzebna, więc wyłączymy to sobie. Zamkniemy, on jest też dotykowy i musimy wejść sobie do BIOSu. Jak tam wejdziemy, to ja Wam pokażę, o co dokładnie chodzi. Czyli czekamy, aż się wyłączy. Wyłączył. F12 klikamy w Dellu. Dobra. I jesteśmy w BIOSie. Przechodzimy sobie do funkcji BIOS Setup. Możemy też to zrobić ręcznie. I tutaj, nie wiem, czy będziecie widzieć, jest taka zakładka Connection. Przechodzimy w tą zakładkę i zobaczcie, na samej górze mamy Wireless Device Enable. Nie ma opcji włączenia ani Bluetootha, ani sieci Wi-Fi. Czyli ten komputer jest tak jakby pozbawiony tej funkcji. Dzieje się tak wtedy, kiedy ktoś pierwszy raz w fabryce, konfigurując dany model, czyli pierwsze uruchomienie BIOSu, nie zaznaczy tej opcji, że ma być w ogóle dostęp do radia. I to, co my będziemy dzisiaj robić, to jest spowodowanie, żeby to Wi-Fi można było włączyć, żeby można było normalnie z tego laptopa korzystać. Jak będziemy to robić? Za chwileczkę Wam wyjaśnię. Tak jak mogliście usłyszeć, jest to problem stricte programowy, także będziemy zajmowali się edycją BIOSu. Jest to o tyle trudny proces, ponieważ tutaj mamy komputer z procesorem 13 generacji, z jedną z nowszych płyt głównych. Nie ma jakiegoś wsadu BIOSu na internecie, żeby można sobie było tutaj go wgrać. Jest oczywiście aktualizacja BIOSu na stronie producenta, więc plan jest taki, żeby zgrać oryginalny BIOS. To jest w ogóle warunek konieczny. Jeśli chodzi o jakiekolwiek próby modyfikacji tego BIOSu, ponieważ w aktualizacji struktura BIOSu jest troszeczkę inna. Jeżeli my go rozpakujemy, to on będzie podzielony na pewne sekcje i skompilowanie gotowego wsadu, o ile pewnie jest możliwe, o tyle bardzo ciężkie do wykonania, ze względu na to, że nie mamy wsadu, w którym mamy dane DMI. Więc numer seryjny, serwis tak i temu podobne. Także musimy zgrać oryginalny BIOS, musimy pobrać aktualizację ze strony producenta, rozpakować ją, wyedytować nasz oryginalny wsad, zmieniając w nim region BIOSu i region ME, po to, żeby tak jakby ominąć ten problem z niemożliwością włączenia tego radia. Przy czym oczywiście musimy zachować oryginalne dane DMI, takie jak mówiłem, numer seryjny, serwis tak i tak dalej, tak żeby ten komputer był poprawnie identyfikowany w saporcie. Dobra, zabieramy się za rozbieranie tego komputera. Zobaczymy, jak on tam wygląda w środku. Jestem przekonany, że BIOS jest po drugiej stronie, więc będzie trzeba wyjąć płytę. Jak będzie taka konieczność, oczywiście to zrobimy i będziemy dalej działać. Dobra. Przewracamy go sobie na drugą stronę. Tutaj mamy śrubki Torx. Odkręcamy sobie je po kolei. Bardzo ciekawy przypadek, mimo że to tylko BIOS, no to zobaczycie, jak można sobie zedytować
w takim przypadku, czy w innym, jak macie na przykład sam region BIOSu uszkodzony w jakimś tam innym komputerze, jak można sobie edytować BIOS i tylko niektóre jego elementy zmieniać. Oczywiście trzeba też zachować pewną logikę, no bo nie możemy zmienić na przykład regionu BIOSu, a na przykład mRegion będzie skonfigurowany pod inny BIOS, ewentualnie będzie zawierał inną konfigurację niż ta, którą przewidywała ta część kodu odpowiadająca za mRegion, bo może się okazać, że na przykład nie ruszy ten komputer, więc w tym wypadku oprócz tego regionu BIOSu, w którym na 99% jest zawarta informacja o tym, że wyłączone jest to radio, musimy przerzucić też mRegion i on w aktualizacji jest domyślnie czysty, więc też nie będzie trzeba tam już dodatkowo tego mRegionu czyścić. Dobra, próbujemy zdjąć tą obudowę dolną. Tutaj delikatnie oczywiście podważając czymś plastikowym, bo tak jak mówię, nie chcemy pozostawić żadnych, ale to żadnych śladów na tym komputerze. Więc akurat tego typu przypadki są szczególne, dlatego że trzeba właśnie zadbać o to, żeby nie było widać naszej roboty. Skoro tutaj mamy komputer dostarczony w stanie idealnym, bym powiedział. Wszystko robimy powoli. Te zatrzaski będą sobie puszczały. Obudowa jest metalowa, więc tutaj no, mamy najwyższą jakość wykonania, jeśli chodzi o Della. Nie sądzę, żeby tu kiedykolwiek zawiasy mogły się uszkodzić. Dobra. Tutaj też trzeba delikatnie. O, widzicie, puszcza sobie zatrzask. Zobaczmy, czy coś już możemy podziałać z tą obudową. Czy ona nam odchodzi? Tak, odchodzi. O, dobra. Zatrzaski puszczają. I mamy komputer otwarty. I co robimy jako pierwsze? Tak jest. Tak jest. Najpierw odpinamy baterię. W tym momencie możemy robić tutaj co chcemy, będąc w miarę bezpiecznymi. Dobra, popatrzmy sobie, czy tu w ogóle jest szansa, że po tej stronie jest BIOS. Wątpię. Może pod chłodzeniem, ale bardzo, bardzo, bardzo wątpię. Skoro jest to praktycznie nowy komputer, to dużą też ciekawostką będzie, w jakim stanie jest pasta termoprzewodząca. Także odkręćmy sobie chłodzenie. I o ile prawdopodobnie znam odpowiedź na to pytanie, czyli że ta pasta nie jest w najlepszej kondycji, o tyle po prostu to sprawdzimy na żywo, w zasadzie bez cięć i z informacją, że na pewno tutaj nic nigdy nie było robione. Zdejmujemy chłodzenie. No i nie pomyliłem się. Zobaczcie, pasta jest sucha. Czyli dostajecie na przykład komputer z pudełeczka ze sklepu z 2-letnią gwarancją. Super, nic nie musicie przy nim robić, przez 2 lata jesteście bezpieczni. Natomiast w sytuacji, kiedy chłodzenie już od samego początku działa niewydajnie, o ile prawdopodobnie na początku, gdzie czyste będą wentylatory i tak dalej, no to jako tako będzie sobie to radziło, o tyle przez te 2 lata ciągłej pracy, na przykład przy gamingowym laptopie, to się wszystko będzie tak tutaj przegrzewało, że nawet jeśli te 2 lata wytrzyma i wymienicie pastę, na przykład po 2 latach kończy Wam się gwarancja, wymieniacie pastę, to jest w miarę odpowiedzialne podejście, to nawet jeśli ją wymienicie, to te rdzenie tak będą już zdegradowane, że nie spowoduje ta wymiana pasty tego, że w jakikolwiek sposób uchronicie się przed nadciągającą usterką. Moim zdaniem powinno być tak, że jeżeli mamy nowego laptopa, to można sobie zdjąć tą pokrywę, można sobie odkręcić chłodzenie i wymienić tą pastę. Powinien być manual serwisowy od producenta,
tak żeby nikt nie zepsuł tego laptopa i oczywiście jeśli zepsuje, no to na własną odpowiedzialność, żeby zrobić to już nawet pierwszego dnia po otwarciu komputera lub ewentualnie zlecić komuś, żeby to zrobił w warunkach serwisowych, żeby ten komputer mógł długo działać. Koniec wywodu. Wyczyśćmy układy, żeby się nie pobrudzić tutaj. Ona nie jest może sucha jak pieprz. Tutaj po bokach to nawet bym powiedział jest taka plastyczna, taka jak plastelina. O. No ale umówmy się, pasta w taki sposób już wyschnięta, zużyta albo nie wiem, po prostu zleżała, no bo nie wiem ile te laptopy na magazynach producenta leżą. No nie będzie nigdy tak wydajna jak świeżo wymieniona, nawet gorszej jakości pasta. Tu sobie jeszcze zbierzmy naokoło rdzenia karty grafiki. Zobaczcie, tu jest pewnie jakaś Nvidia Quadro, bo to jest linia nie gamingowa, tylko biznesowa. Taki bym powiedział komputer dla programisty. No, wydajna grafika, jak ona się nie będzie chłodziła, no to zaraz tutaj, brzydko mówiąc, szlak ją trafi. Dobra, lecimy dalej z demontażem. Bateria wypięta, dysk SSD też sobie odkręcimy. Tyle, że go wrzucimy do takiego, o tutaj pudełeczka, bo na przykład dysku SSD nie mam w zwyczaju kłaść na magnetycznej macie. Może to jest zbyt przezorne podejście, ale jakoś tak nie robię. Ani kart Wi-Fi też nie kładę na matach magnetycznych. Kurde, w co się dzisiaj ubrać? Dobra. Wentylatory. Drugi wentylator. Jeden ma czarną wtyczkę, drugi białą. Nie wiem, czy to jest w celu ułatwienia. Na pewno nie mi, ale serwisantom Della może. Dobra, odkręcamy sobie teraz wentylatory. Może sobie tutaj rozkładamy niżej wraz ze śrubkami. Dobra, jeden wychodzi. No czyste, tak? No praktycznie jakby nie były używane. Drugi wentylator. Dobra. I wyciągamy go. Dobra. Tu widzę, że ten shield od klawiatury, no to taki trochę jakby sfatygowany. Może tu było coś wymieniane. Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Dziwnie to wygląda. Może tak w fabryce wyszło. Nieważne. Bierzemy sobie teraz głośniczek lewy. One są tutaj tak pozaczepiane. Dobra. Dobra. I tutaj jest od niego gniazdko. Czy nam to jakoś łatwo będzie chciało wyjść? Dobra, tak lewo, prawo i powinno wyjść. Jest. Dobra, drugi. Też sobie w tą stronę go wywiniemy. Pytanie, czy musimy wyciągnąć baterię? Wydaje mi się, że wyciągniemy ją sobie dla wygody, żeby wszystkie te fleksy, które tutaj są, żeby łatwiej było odpinać. Dobra, tutaj popatrzmy sobie, jak są poukładane te wszystkie kabelki, bo później trzeba to tak samo poukładać. Dobra, tu są jeszcze dwie. No chodź, dobra. I bateria powinna nam wyjść. Natomiast jeszcze nie do końca. Trzeba tego shielda od Wi-Fi kręcić. I na pewno odpiąć anteny. Po to, żeby je
wyciągnąć o tutaj z tych prowadnic, które są na baterii. Dobra, i powinna nam chyba ta bateria już wyjść. Jest. Odkładamy. Czy coś jeszcze będziemy chować? Chyba nie. Też odkładamy i lecimy dalej z demontażem. Ten głośniczek spróbujemy sobie stąd wypiąć. O, wyszło ładnie. No i co? Rozejrzyjmy się, jak to wygląda, jeśli chodzi o mocowanie. Tu mamy gniazdo matrycy na 2 śruby. O dziwo bardzo solidnie to tutaj wygląda. Ciekawe, co tam pod spodem jest. Tu mamy gniazdo jack. Dobra, odkręcamy śrubki. Wypnijmy sobie flexa od touchpada? Nie, chyba. Nie wiem. Touchpada tutaj jest. Tu widzę, że jakiś flex wchodzi i tu widzę jakiegoś flexa, więc pewnie one są z drugiej strony przyczepione. Dobra, odkręćmy sobie. Tutaj są jakieś blaszki od portów USB-C. Tylko porty USB-C posiada ten komputer. Że MacBook Style. Tu jest jeszcze jakaś tasiemka, prawdopodobnie od włącznika, tak, bo on po tej stronie jest. Także sobie to poodkręcajmy. Zejdzie to tak? Czy to z płytą będzie schodziło? Chyba z płytą. Dobra, nie ruszamy. Jak nie chce odchodzić, to nie ma takiej potrzeby. Tutaj też te 3 śrubeczki odkręćmy. O, głośniczki możemy sobie tu wsadzić. Dobra, w ogóle nie zerknąłem, czy po tej stronie jest BIOS. Tu mamy mostek w hybrydzie. Nie, tu nigdzie kości. Tu jest jakiś... Nie, to jest tranzystor. Nigdzie jakiejś kości tutaj nie widzę. Także tak jak podejrzewałem, na drugiej stronie mamy kostkę. Nie jest to jakoś super dziwne dla mnie. Tak zazwyczaj właśnie jest, że kość BIOSu jest ukryta. Dobra, wyciągamy tą taśmę włącznika. Chce wyjść? Chce wyjść. Tu mamy jeszcze pod tym shieldem coś. O, ten nam zszedł, a ten? Czekajcie. A ten nie chce schodzić? Nie, ten chyba jest przyklejony. Dobra, odkręćmy sobie teraz tą taśmę matrycy. O, dobra. Odkręcamy i... Aha, ona nie jest wpięta. Czekajcie. Co to jest? O, zobaczcie. Tu jest takie rozwiązanie jak w MacBookach. Nie pamiętam dokładnie, w którym modelu MacBooka to było, ale wiem, że chyba od baterii. W niektórych MacBookach pod baterią coś takiego było, że była taka dodatkowa płytka, która przewodziła napięcie. To tutaj mamy sygnały z matrycy. Powiem szczerze, dość ciekawe rozwiązanie, dlatego że no nie ma szans, że jakoś źle wepniemy tą matrycę. Raczej jest to dość trwała opcja. Ciekawe. Dobra, tu mamy jeszcze jakiś plastikowy shield, tak? Chyba też na Torx. Tak. Także sobie odkręcamy. Tu i zobaczmy, jak to wychodzi. Aha, to jest tylko jakaś taka prowadnica taśmy matrycy. Też coś takiego jak w MacBookach, która osłania tą taśmę. Dobrze. Trochę Dell chyba z MacBooka zżyna, ale nie oceniam, czy to dobrze, czy to źle. Ja się trochę cykam. Tu jest jeszcze śrubka w prawym dolnym rogu. Zobaczmy, czy gdzieś jeszcze. Tu jest jeszcze. A płyta jest tak cieniutka,
Jak papier. No może nie jak papier, ale do najgrubszych nie należy. Tu jest jeszcze jakiś fleksik i on jest przykręcony. To jest chyba, aha, 3,5 jack. Wow, ma 3,5 jacka, to fajnie, że można sobie normalne słuchawki podłączyć. Tutaj sobie to gdzieś położymy. Hop. I co? Wszystko mamy podkręcane? Chyba tak, więc spróbujemy tą płytę podnieść. I musimy ją podnosić z tej strony w tą, bo tu widzimy te fleksy jeszcze. Zobaczmy, czy to jest jakoś przyklejone. Wszystko bardzo delikatnie trzeba robić. Dobra, poszło. Dobra. I w ten sposób. Zobaczmy. Dobra, poszło. A i tutaj jest tylko jeden flex na śrubki przykręcony. Zobaczmy, czy damy radę go odkręcić, ale wydaje mi się, że będzie trzeba zmienić bit na taki dość, bym powiedział, grubszy, ale i ostrzejszy. Nie chciałbym tych śrubek zjechać. Dobra, i tak będzie pasował idealnie, więc potrzebujemy zmienić go tutaj i trzymamy sobie w ten sposób. Mówię, płyta jest tak cienka, że strach tutaj cokolwiek przeginać. Ona chyba ma jeszcze jakieś opcje rozbudowy lub warianty, bo tutaj jest kolejny gniazdo na jakiegoś flexa. Dobra, zobaczmy, czy możemy to... Dobra, poszło. I co? Mamy płytę? Tak, mamy płytę. W taki sposób ona wygląda. Na drugiej stronie shield, czyli trzeba będzie zdjąć tak, żeby to jakoś wyglądało. Same problemy. Połóżmy sobie taką matę i dopiero na niej sobie połóżmy płytę. I co? No i musimy usunąć ten shield. No i standardowa śpiewka, czyli 100 stopni na hocie i bawimy się. Dobra, shield zdjęty. Nie było łatwo, ale oszczędziłem Wam tej męki. Gdzie jest kość biosu? Patrzyłem. Tutaj mamy jakiegoś Winbonda, ale patrzę, że on ma 16 megabitów. Mało. Tutaj patrzę, są dwa Winbondy, które mają 80 megabitów. No ale to są na pewno pamięci do oprogramowania USB-C Thunderbolta, więc to na pewno nie to. No i tak sobie patrzę, aż wreszcie zobaczyłem taką kość z żółtą kropką, która zazwyczaj oznacza, że jest to właśnie BIOS. Jest ogromna, w sensie jest takich rozmiarów jak chyba w MacBooku Air, nie pamiętam. Jest dość spora i nie uwierzycie, ale ona ma, żeby Was nie oszukać, tam jest 25R 512, czyli ma 512 megabitów. Więc ten wsad ma 60 chyba, około 60 megabajtów. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, jak go zgramy. Nie wiem, czy dobrze liczę. Także my musimy wylutować tą kość. Nawet jeśli byłaby to konwencjonalna kość z wyprowadzeniami na nóżkach, to no to w klipsem raczej nie szłoby tego ogarnąć. Także musimy wylutować. Żeby to zrobić, to założymy sobie termopady na układy, na układ procesora i na grafikę. Chociaż ich odległość
od tego elementu, który będziemy lutować, czyli kości BIOS, jest dość spora, więc teoretycznie nic się nie powinno tutaj złego wydarzyć, no ale oczywiście możemy dmuchać na zimne, także widzimy się pod mikroskopem. Ok, zabieramy się za wylutowanie. Także ustawimy sobie 400 stopni, żeby to zrobić w miarę szybko, ale też spróbujemy zrobić to bezpiecznie, także trochę rozgrzejmy sobie tutaj okolice. Teraz dajmy troszkę topnika, może nawet nie troszkę, dajmy go nawet słuszną ilość i próbujemy nasz chip wylutować. Standardowo okrężnymi ruchami, tak żeby rozgrzać okolice tutaj na płycie. Kierujemy strumień powietrza jak najdalej od procesora. Tutaj mamy też poniżej KBC, więc lepiej tak pod kątem. No i próbujemy usunąć ten chip. Patrząc na kulki, które powinny się zacząć rozpływać, to będzie bardzo dobrze widoczne i wtedy właśnie powinno udać się podnieść tą kość. Jeszcze nie, no to jest spoiwo bezołowiowe, więc umówmy się, trochę ciężej będzie. O, ale już coś zaczyna się dziać i kostka poszła do góry. Oczywiście sobie zrobimy tak, że nałożymy tutaj spoiwo ołowiowe, może pomieszam delikatnie z jakimś niskotopliwym, żeby już później ten wlód był taki lekki, łatwy i przyjemny. Zobaczmy, jak wygląda nasza kość. Tak jak teraz na pewno musimy ją lutować, więc zapamiętajmy kropkę, ale jest oznaczenie na płycie, także za dużo się tutaj zastanawiać nie trzeba. Jest ogromna ta kość. Dobra, i teraz to, co będziemy musieli zrobić, to jeszcze się spod mikroskopu nie ewakuujemy. Płytę sobie odłóżmy gdzieś w bezpieczne miejsce. I teraz do gry wchodzi moja samoróbka adaptera, czyli jakiś tam był adapter, który miał tutaj ścieżki chyba odsłonięte już później, więc nie chciałem, żeby tu się robiło jakieś zwarcie. Za długie chyba były te wyprowadzenia tutaj, więc solder maską tutaj trochę podziałałem i w ten sposób można sobie położyć tutaj każdy układ. Akurat ten właśnie o takich wyprowadzeniach. Do tego będziemy używali mniejszej temperatury. I patrzymy, tu mamy 1, więc musimy sobie kość 1 jest tutaj. O, widzimy, że tutaj jest 1 na naszym polu do lutowania, a tutaj jest 1, jeśli chodzi o włożenie tej kości do programatora. Czyli kość powinna zostać zalutowana w ten sposób. O, tak jak teraz. Ładnie powinna nam tutaj siąść. Może zróbmy o tak, żebyście lepiej widzieli. Damy topnika trochę pod spód. Jak się nam... O, no super. Super, super. Dajmy tutaj topnik. Jeszcze raz kostkę bierzemy i kładziemy ją na naszym topniku. Dekopozycjonujemy i przystępujemy do zalutowania. Tutaj to już powinno pójść szybciej, bo po pierwsze płytka ma małą powierzchnię, po drugie spoiwo ołowiowe, więc powinno być trochę łatwiej. Dobra, tu już mamy. Przyciskamy. I chyba jest ok. Zobaczmy. Aha, ciepłe. Tak, z tej strony jest dobrze. Z tej strony też jeszcze to wyczyścimy, zanim wrzucimy to do programatora i będziemy
zajmować się już właściwym elementem naszej pracy, czyli modyfikacją tego BIOSu. Dobra, i zaczynamy zabawę. Wkładamy sobie kostkę do programatora. W ten sposób podłączamy i lecimy na komputer. Tutaj odpalamy sobie SFODa. Dobra, widzimy go. Wybieramy sobie opcję 25 Flash, Read ID. Wszystko przechodzi ładnie. Zobaczcie, 512 megabitów. Klikamy Read. Także sobie tutaj to sczytamy. Zobaczcie, trochę dłużej to trwa, no bo i ten wsad jest większy. Za chwilę go sobie zapiszemy i zobaczymy, ile on będzie miał. Dobiega to już końca, pewnie będzie jeszcze weryfikacja tego wsadu. Tak. Że chwilkę jeszcze poczekajmy, łyk herbaty. Jeszcze głos nie wysiada. Ale już jest ciężko. Dobra. Jeszcze chwilka. OK. Klikamy Save. Przechodzimy sobie na Pulpit. I tu powinniśmy... O, mamy Dell Precision 5480 No Wi-Fi. Tak sobie nazwałem ten folder. Przygotowałem sobie wcześniej jakby bazę do tego, żeby wszystko sobie pozapisywać. Tutaj mamy folder oryginalny wsad z niedziałającym Wi-Fi, tak? Tak sobie to zapisałem. Dobra, i klikamy sobie Old. Znaczy się wpisujemy. Ja sobie robię No Wi-Fi. Dobra, mamy zapisany wsad. Przejdźmy sobie i zobaczmy teraz, ile on ma. 65,5 MB. Dużo się tam nie pomyliłem, a 62 mówiłem. Także jest ten wsad potężny. Dobra, to co możemy zrobić? W pierwszej kolejności, tutaj no w zasadzie bez programu UBT2, który sobie teraz odpalę. Bez programu UBT2 bardzo ciężko by było przenieść dane DMI, dlatego że w większości przypadków ja do tego używam tego programu. Wiadomo, tam ta naprawa BIOSu działa, ale ja jakby w inny sposób trochę te BIOSy naprawiam, czyli wgrywam po prostu nowy BIOS z nowym czystym regionem, a tylko dane DMI przerzucam, co jest ogromnym ułatwieniem w tym programie. Także wybieramy sobie markę Dell, Open File, pulpitu sobie weźmiemy Dell Precision, tak, oryginalny wsad, odpalamy sobie go i czekamy. Dobra, i widzimy, że to jest tak nowy BIOS, że nawet program nie jest w stanie tego tutaj jakby naprawić, bo on jakby domyślnie stara się naprawić dany BIOS. OK, dobra, mamy tutaj jakieś informacje, mamy klucz Windowsa, także tutaj wszystko muszę wyblurować. I teraz zapisujemy sobie Save DMI Region. Zapisujemy sobie go w oryginalnym wsadzie, w tym samym folderze i tak naprawdę program nie jest nam już potrzebny. Zobaczcie, mamy zapisany plik z danymi DMI. Także przechodzimy teraz dalej do już pobierania i rozpakowywania wsadu ze strony producenta. Dobra, wchodzimy sobie na stronę producenta, czyli wpisujemy Dell Support na przykład. Tak, przechodzimy na pomoc techniczną i tu wpisujemy nasz serwis tag z obudowy. Ja już go wcześniej wpisywałem dla kilku urządzeń, w tym dlatego, także mamy już jakby tutaj tą stronę ze sterownikami. Klikamy sobie tutaj. Muszę odłożyć tą klapkę, tak. Czekamy, aż nam się wczyta i nas interesuje ta opcja, czyli rozwijamy sobie, wybieramy tutaj system BIOS i poniżej mamy plik exe, który możemy pobrać, ale jak sobie rozwiniemy, to możemy też inne formaty, można również RCV pobrać i w zasadzie wyjdzie na to samo. Natomiast ja pobieram tak czy inaczej tą wersję exe. Dobra, przechodzimy sobie na pulpit.
I tutaj BIOS ze strony producenta. Zapisuję. Dobra, teraz wracamy sobie do naszego katalogu i aby z tego egzeka, który tutaj mamy, wydobyć sobie to, co nas interesuje, no to można by było próbować 7-zipem, ale w tym wypadku to nie zadziała, bo zobaczcie, to się w takich dziwnych plikach nam rozpakowywuje, więc nie jest to rozwiązanie. Kiedyś chyba można było tak w większości BIOSów zrobić i tam były już pliki takie bin. Także wracamy się do naszego głównego folderu i tutaj mamy plik BIOS Utilities Main. Można pobrać z GitHuba. Wrzucę link Wam w opisie do tych narzędzi do rozpakowywania BIOSu. Rozpakowujemy sobie i tutaj mamy tych narzędzi całą masę. Szukamy del pfs extract py. Odpalamy sobie i tutaj nas prosi, byśmy wprowadzili ścieżkę wejścia. Także musimy sobie cofnąć i wejść tam, gdzie mamy folder, tam, gdzie mamy BIOS ze strony producenta. Tutaj klikamy, kopiujemy tą ścieżkę, wklejamy, klikamy Enter i dokładnie tą samą wklejamy sobie jako output. On sobie tutaj pracuje i mamy informację done, czyli rozpakowywanie zostało zakończone. Zobaczcie, mamy tutaj nowy folder. Wchodzimy sobie do niego i mamy folder firmware i tutaj jest nasz region BIOSu i nasz ME. Czyli to są te dwa pliki, które w zasadzie nas interesują. Cofamy się i teraz to, co musimy zrobić, to najlepiej odpalić sobie EMA Analyzer. Teraz cofnąć się do naszego oryginalnego wsadu, odpalić go sobie tutaj i widzimy, no tu oczywiście unsupported Intel Engine, no bo no to jest zbyt nowy BIOS, żeby jeszcze taki support tutaj był zrobiony, ale widzimy, że wszystko się odpala i mamy informację. Struktura jest zapewne taka sama, tylko po prostu wersja jest zbyt nowa. No i widzimy, że mamy mRegion 1 16.1.30.2.3.3.0 i Flash Image Tool, którego należałoby użyć, to 16.1.25.2.1.28. Oczywiście po prostu wersji 16 możemy użyć. Ja mam wersję 16.1.25.20.91, więc zobaczymy, czy to nam zadziała. Rozpakujmy sobie. Dobra, wchodzimy sobie do tego folderu Win32 i tu mamy nasz Flash Image Tool. Odpalamy go sobie. Dobra, musimy tu wybrać Decompose in an Image, czyli musimy sobie znaleźć nasz oryginalny BIOS. Tak, klikamy Otwórz i on nam się rozpakował. To, co jest istotne, warto sprawdzić, czy w Platform Protection, BootGuard i tu widzimy, jaką mamy konfigurację. Profil 5 w FVME. Dobra, musimy to zapamiętać po prostu. Teraz, jak mamy już rozpakowany nasz BIOS, to musimy zapisać jego strukturę. Możemy sobie zamknąć na razie i widzimy, że mamy tutaj strukturę naszego BIOSu i rozpakowany wsad. Wygląda dziwnie, ale tak naprawdę to, co nas interesuje i to, co po też rozmiarach plików możemy zobaczyć, no to BIOS Region i tutaj mamy MSAP Partition. To, co może Was i w komentarzach wiele razy czytałem zdziwić, może wywołać jakieś wątpliwości, to rozmiar. Tu mamy 7,5 MB prawie, a nasz BIOS ze strony producenta, który jest rozpakowany, BIOS Region się oczywiście zgadza, a jeżeli chodzi o mRegion, mamy prawie 10 MB. Nie powinno Was to w ogóle na tą chwilę niepokoić. Przenosimy sobie te dwa pliki do naszego rozpakowanego wsadu BIOSu, wklejamy je po prostu tutaj i teraz ten BIOS Region zaznaczamy sobie, tak jakbyśmy chcieli mu zmienić nazwę, kopiujemy sobie tą nazwę, a tu na końcu dopisujemy 1. Teraz szukamy naszego regionu BIOS, klikamy tak, żeby zmienić nazwę i wklejamy tą nazwę, która była tutaj wcześniej. Tą z 1 możemy usunąć.
To samo robimy z ME regionem, czyli tu mamy ME subpartition, Ctrl-C, dopisujemy jedynkę i tutaj Ctrl-V, ME subpartition z jedynką usuwamy. Teraz się musimy cofnąć, odpalić sobie jeszcze raz Flash Image Tool. Teraz musimy wybrać Load Previous Layout Configuration i wybieramy nasz Untitled, no bo tak się to w tym momencie zapisało. Dobra, on nam ładnie odpalił ten BIOS. Przechodzimy sobie jeszcze raz do Platform Protection, patrzymy BootGuard, jest tak samo, dobra. I teraz wybieramy sobie opcję Build, czyli klikamy i widzimy, że wszystko poszło OK. Natomiast będziecie mieli tutaj taki błąd. BootGuard Profile Configuration Selected BTG, profile jest BootGuard Profile 5 FVME. I tu po prostu trzeba mieć na uwadze, że to musi być dokładnie to samo, co było w tym BIOSie i w ME, czyli musi to być generalnie dokładnie ta sama informacja. Dlatego ja tam sprawdzałem w Platform Protection, żeby mieć pewność, bo w przeciwnym wypadku, gdyby te informacje były rozbieżne, no to komputer mógłby po prostu nie odpalić. No i tyle. Zamykamy sobie i widzimy, że mamy tutaj nasz image bin. Ja sobie go zawsze kopiuję, wracam się do głównego folderu, wchodzę sobie tam, gdzie jest oryginalny wsad, wklejam sobie po to, żeby porównać rozmiary. No i widzimy, że idealnie się zgadza. Teraz możemy sobie napisać new. Na razie tylko tak. I to, co musimy na koniec zrobić, no bo wszystko mamy już popodmieniane, BIOS region i ME region, ale nie mamy danych DMI. Do tego będzie nam potrzebny jeszcze raz program UBT2. Jeszcze raz wybieramy Del, Open File i teraz wybieramy nasz nowy plik. Prawdopodobnie zadzieje się to samo, czyli będzie informacja, że nie może naprawić i tak dalej, natomiast tym się zupełnie nie przejmujemy. Dobra, on oczywiście nie może naprawić i tak dalej. Widzimy, że nie ma żadnych informacji, czyli nie ma klucza Windowsa, nie ma tutaj jakichś tam danych, natomiast w oryginalnym wsadzie też nie pojawiały się one tutaj, więc to akurat nie jest żadna rzecz, ponieważ one mogą być w innych miejscach niż program jest zdefiniowany, żeby wyszukiwać te informacje. W sensie, żeby je tutaj pokazywać w tych plikach. Ja oczywiście zaploaduję ten BIOS, tak żeby był on dostępny też dla innych. I żeby można było w razie czego naprawiać ten komputer. Też gdzieś tam spróbuję wrzucić na Badcapsa i tak dalej, żeby też tej społeczności pomóc. Tym bardziej, że jestem ogromnym beneficjentem tego, więc czuję się w obowiązku, żeby tak zrobić. Mniejsza o to. Teraz, jak już mamy otwarty ten BIOS nowy, ze wszystkimi podmienionymi rzeczami, które nas interesują, to klikamy sobie po prawej stronie Write DMI Region. Klikamy Start i wybieramy sobie Alt No Wi-Fi DMI. Otwieramy i czekamy. Dobra, plik nam się zapisał jako mod new, czyli że został zmodyfikowany. Możemy sobie zamknąć. Ja sobie wtedy zmieniam jego nazwę na new. Wi-Fi Working with DMI. Mi jest po prostu łatwiej tak to później sobie identyfikować. Upewniamy się w UBT2, bo tak naprawdę można by było już wgrać ten wsad do kości. Ja się zawsze upewniam, czy klucz Windowsa będzie widać. Czyli New Wi-Fi Working with DMI. Oczywiście wy go nie zobaczycie, ale będzie on tutaj jakby widoczny, wyblurowany, że jest. Wtedy widzieliście, że w ogóle nie było. Tak jak teraz. Czekamy, aż sobie przetworzy serwer. Dobra, widzę, że jest klucz Windowsa, więc teoretycznie powinno być wszystko OK. Zamykamy sobie UBT. Wracamy do programatora SWOT.
Ja nie czyszczę kości przed programowaniem, dlatego że jak widzimy tutaj jest Erase, Blank Check i Verify w trakcie procesu zapisu. Upewniamy się, że mamy stary wsad. Mamy. Wybieramy sobie ten nowy. Klikamy otwórz i write. No i teraz dzieje się to, co ma się dziać. Zazwyczaj kasowanie tak dużej kości pamięci jest długotrwałe, także sobie to przyspieszymy i za chwilę do Was wracam. Dobra, odłączamy nasz programator. Wyjmujemy naszą kostkę BIOSem. Z powrotem mata i musimy odlutować naszą kość od adaptera. Dobra, bierzemy troszkę topnika. Tylko przytrzymam sobie ten adapter, bo on wolno stojący jest, więc zaraz się znowu przewróci. Dobra. I próbujemy usunąć kostkę. Dobra. Mamy to. Kostkę możemy sobie teraz delikatnie tutaj na tych miejscach, chociażby z wyprowadzeniami, nie z masą, pobielić spoiwem ołowiowym. Tylko zmniejszmy temperaturę. Hop, 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 hop. To na pewno ułatwi lutowanie do płyty, a jeszcze tam na płycie sobie przygotujemy odpowiednio podłoże. Dobra. Wyczyścimy kość. O, w ten sposób. Trochę ją zalejemy. I już jest gotowa do wlutowania. Ale weźmy sobie jeszcze właśnie płytę i tutaj też delikatnie spróbujmy popracować. Nie wiem, czy mam ostrość. O, nawet jest. Tutaj to samo, tylko tutaj już zwiększymy temperaturę, bo płyta trochę tego ciepła zabiera. Tu na pole masowe też dorzucimy ołowiowego. I teraz sobie to usuniemy, tylko trzeba obciąć kawałek plecionki. Nie wiem, czy nie kończy mi się. Musiał zamówić, bo ja używam tylko Chemtronics. Dla mnie to jest najlepsza plecionka. Dobra. O. No, myślę, że teraz będzie ok. Tam jeszcze delikatnie troszkę spoiwa jest na kości. Tylko oczywiście zanim wlutujemy, to sobie wyczyścimy to miejsce. Delikatnie. Później to już sobie terpentyną weźmiemy, w sensie KT6. To będzie w ogóle ładnie wyglądało. Topnik tutaj i tutaj. Kostka jest. Tu ją sobie ładnie mniej więcej wypozycjonujmy. O, dobra. I próbujemy ją zalutować, ale jeszcze sekunda, chwila, moment, bo musimy podłożyć termopad pod układy. O, teraz powinno być lepiej. Tak jak i wcześniej rozgrzewamy okolice. Mówię, powinno się to szybciej zadziać, ale też swoje trzeba tutaj odczekać.
Tym bardziej, że nie grzeje teraz już taką temperaturą. No i zobaczymy, jak nam ten proces wypadnie. O, zaczyna już się spoiwo roztapiać. Kostka sobie siadła. Delikatnie ją jeszcze, o, możemy tak wypozycjonować. Myślę, że jest w porządku, ale jeszcze oczywiście weźmiemy topnika i to poprawimy. Ponieważ mi się rozchodzi o to, żeby tu nie było, jak najmniej było widać ingerencję moją. Dobra, i troszkę kostka musi iść do góry. Dokładnie w ten sposób. No i dobra. Mamy kostkę polutowaną, także ja się zabieram za złożenie komputera. Zrobimy to na przyspieszeniu i zobaczymy, czy to Wi-Fi zacznie działać. Dobra, komputer złożony. Odpalamy go. Nie wiem, czy on odpali, jak go otworzymy. Teoretycznie nie powinien. Dobra. Nie odpalił. Podłączamy USB-C. Dobra, odpalił się. W sensie zapaliła się klawiatura. Zaraz zobaczymy, czy będziemy mieli obraz. Powinny być restarty, teoretycznie. Na razie świeci się przycisk Power. O, widzimy, że mamy obraz. Secured with Dell Self BIOS. Ciekawe, czy odpali od razu nam do systemu, czy wejdzie do BIOSu jako brak jakiejś tam domyślnej konfiguracji. Zaraz się okaże. Także poczekajmy. Wyłączył się. Znowu się załączył. Znowu się wyłączył. Znowu się włączył. Mamy obraz ponownie. I ładuje się Windows. Także od razu nam wykrył wszystko i będziemy mieli ekran startowy, ale wyjdziemy z niego i nas interesuje to, żeby w BIOSie była opcja włączenia tego Wi-Fi. Także za chwileczkę to sprawdzimy. Widzimy, że że mamy blue screen, ale to może być związane z tym, że jest błędna konfiguracja rozruchu. Za chwileczkę to sprawdzimy. Wejdźmy do BIOSu. Dobra, jesteśmy w BIOSie. Sprawdźmy to, co nas najbardziej interesuje, czyli jesteśmy w BIOS Setup.
I tutaj mamy connection. Uwaga. Zobaczcie, mamy normalnie widoczne Wi-Fi do włączenia. Sprawdźmy sobie w ten sposób. Dobra. Zobaczcie. WLAN, Bluetooth można włączyć, wyłączyć. Także jakby ta możliwość ponownej konfiguracji tego radia jest. Natomiast mieliśmy problem z rozruchem systemu. To albo nam dysk nie siedzi prawidłowo, bo tam dziwnie się go, że tak powiem, montuje i ta blaszka też się dziwnie montuje. Natomiast sprawdźmy sobie. Tutaj mamy boot. Boot configuration jest drugie. OK. UEFI only. Nie wiem, czy tutaj są jakieś opcje, żeby ustawić, a jeszcze w storage wejdźmy sobie. Ride on. Mamy tutaj ustawione ride on domyślnie, ale to nas, że tak powiem, nie interesuje. Nie sądzę, że tutaj był w trybie RAID zainstalowany ten system, więc możliwe, że to jest opcja. Dobra, zatwierdzamy i klikamy Exit. Zobaczymy, czy nam się system odpali i czy będziemy mieli w ogóle widoczne Wi-Fi w tej konfiguracji, no bo przy jakby konfiguracji Windowsa 11 no to musi być połączenie z internetem. Da się to obejść, ale no, powinna być możliwość połączenia się z Wi-Fi. Dobra, widzimy, że system się odpalił, także opcja z tym, że nie system się uszkodził, tylko była błędna opcja w BIOSie, się sprawdziła. Dobra, wybieramy sobie tutaj to domyślnie, co nam się pojawia i tak tej konfiguracji nie będę zakańczał. Zobaczmy, czy będziemy mieli Wi-Fi. Zobaczcie, normalnie możemy się podpiąć do sieci Wi-Fi. Także problem został rozwiązany. Widzimy, że to Wi-Fi działa. Także słyszymy się na podsumowaniu. I podsumowując, Dell Precision 5480, brak Wi-Fi w wyniku błędnej konfiguracji. To, co musieliśmy zrobić, to edytować BIOS. Widzieliście, w jaki sposób można to było zrobić. Jest to analogiczne prawdopodobnie do wielu innych przypadków, niekoniecznie właśnie z tym problemem. Także mam nadzieję, że skorzystacie z tych wskazówek, które w materiale były zawarte. Komputer w tym momencie działa prawidłowo. Ja nie przechodziłem konfiguracji, ponieważ dla mnie istotne było, żeby to Wi-Fi było widoczne zarówno w BIOSie, jak i w samym konfiguratorze Windowsa. Także naprawę uznaję za zakończoną. Dzięki bardzo za oglądanie kolejnego materiału serwisowego. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Jeżeli macie pytania, to oczywiście w komentarzach zadawajcie je, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli macie coś do naprawy, w opisie jest link do strony internetowej, tam wypełniacie formularz, dostarczacie sprzęt do serwisu wysyłkowo lub osobiście. Ja go diagnozuję i jeżeli będzie taka Wasza wola, to dokonuję naprawy. A tymczasem trzymajcie się, cześć, do następnego materiału serwisowego.